Pracownia snów to ciekawy, logiczny tytuł od wydawnictwa Lacerta, któremu bardzo dziękuję za możliwość zrecenzowania tej gry. Będziemy starali się tu uzyskać kontrolę nad naszymi snami, zbierając oniryczne okruchy i odtwarzając za ich pomocą senne krajobrazy, dzięki którym zażyjemy spokojnego i zasłużonego odpoczynku. To właśnie karty sennych krajobrazów stanowią najważniejszy element rozgrywki i główne źródło przybliżających nas do zwycięstwa punktów drzemki. Każdy z graczy będzie starał się odzwierciedlić wyobrażone na nich schematy na własnej planszetce. Konstrukcję krajobrazów należy jednak uprzednio dobrze zaplanować, tak aby z jednego snu móc łatwo przejść do kolejnego. Co więcej, po onirycznych krajobrazach możemy poruszać się figurkami marzycieli, zużywając białe okruchy na leśne przechadzki, górskie wspinaczki czy nurkowanie w głębinach jezior. Im bardziej będziemy aktywni podczas naszych snów, tym więcej punktów drzemki uda nam się zebrać. Okruchy, które będą nam potrzebne do kreowania snów, zdobywamy przymierzając figurką podróżnika 6 zakątków krainy snów. Każdy podróżnik ma do dyspozycji 4 akcje, które może spożytkować na ruch bądź dobranie okruchu. Jeśli zebraliśmy okruch w kolorze odpowiadającym polu klucza, poruszamy się za darmo. W dodatku raz na turę możemy też skorzystać z mocy jednego z zakątków oraz w dowolnym momencie gry z mocy naszych krajobrazów. Pozwalają one m.in. na dobranie nowych kart, ale też na manipulację okruchami w krainie snów i w pracowniach. Na koniec gry dostajemy dodatkowe punkty drzemki za realizację marzeń sennych, czyli celów wspólnych dla wszystkich graczy. Możemy zdecydować się też na grę z panem koszmarem, który będzie blokował moce zakątków i zmuszał nas do dobierania okruchów koszmaru zapychających naszą planszetkę i utrudniających realizację kart krajobrazów. Pracownia snów zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dzięki atrakcyjnemu i estetycznemu wykonaniu. Przyjemne dla oka grafiki utrzymane są w pastelowych, chłodnych kolorach, co odpowiada onirycznej tematyce gry, a figurki drzew i marzycieli sprawiają, że konstruowane krajobrazy ożywają na naszych pracowniach. Klimat budują też niestandardowe miple podróżników, świetnie wykonana postać pana koszmara, a nawet znacznik rundy, który przybrał formę budzika. Niestety najwyraźniej autorzy gry stwierdzili, że to za mało i klimatem postanowili zapełnić także instrukcje. Bardzo łatwo pogubić się wśród tych wszystkich krain, pracowni i okruchów snów, sennych krajobrazów i marzeń, faz zasypiania i kreowania snów oraz wielu innych podobnie brzmiących nazw. Co więcej, niektóre zasady pozostawiają pole do interpretacji i mogłyby zostać opisane w nieco bardziej precyzyjny sposób. Jeżeli jednak przebrniecie przez instrukcję, to w pracowni snów znajdziecie kawał naprawdę dobrej gry. Trójwymiarowa układanka stanowiąca serce rozgrywki wymaga od nas umiejętności planowania na kilka ruchów do przodu i dobrej wyobraźni przestrzennej. Choć w trakcie tury mamy do dyspozycji tylko 4 punkty akcji, to dzięki akcjom darmowym jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Z tego powodu jednak wydaje mi się, że najlepiej do stołu siadać w 2, może 3 osoby i unikać gry z planszówkowymi myślicielami. Ponadto rozgrywka staje się ciekawsza, jeśli dodamy do niej pana koszmara. Nie wprowadzi on na tyle dużo komplikacji, aby całkowicie niweczyć nasze plany, a zmusza nas do ostrożniejszego wykonywania ruchów. Pracownia snów świetnie sprawdzi się, jeśli macie już ogranych kilka prostych tytułów i szukacie czegoś, przy czym nieco bardziej można wysilić szare komórki. Jednocześnie atrakcyjny wygląd i niebanalna mechanika sprawia, że do kreowania sennych krajobrazów chętnie się wraca. Jeśli spodobał wam się ten materiał i chcielibyście zobaczyć na moim kanale więcej planszówkowych nowości, będę wdzięczny za pozostawione lajki i subskrypcje. Pomogą mi one w pozyskiwaniu dla was nowych, ciekawych gier.